Tym razem zabiorę Was w podróż po największym stanie Indii, czyli Rajasthanie. Podczas 3-tygodniowej podróży pokażę Wam najciekawsze zakątki tego regionu Indii. Dzisiejszy odcinek dla niektórych osób może być nieco obrzydliwy, gdyż głównym punktem programu będzie świątynia zamieszkała przez 20 000 świętych szczurów. Ale zaczniemy nieco przyjemniej, bo od najdroższego 5-gwiazdkowego pociągu w Indiach, w którym można poczuć się jak angielska królowa. Odwiedzimy również rzadko odwiedzane przez turystów miasto Bikaner, które okazało się naprawdę niedocenioną perełką. Na koniec spędzimy noc w prawdziwym forcie Maharadży. Jak zwykle po drodze będzie dużo nieprzewidzianych i zabawnych sytuacji. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego materiału. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, możesz dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu otrzymasz dostęp do ekskluzywnych materiałów i bonusów. Dzięki Twojemu wsparciu mogą właśnie powstawać filmy takie jak ten. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam Cię do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, możesz dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu otrzymasz dostęp do ekskluzywnych materiałów i bonusów. Myśląc o Indiach, zapewne masz przed oczami piękne obrazki starożytnych zabytków, dzikiej przyrody oraz uśmiechniętych ludzi. Do tego zapachy aromatycznych przypraw i otoczka mistycznej kultury. Tak przedstawiają ten kraj katalogi biur podróży, programy telewizyjne i celebryci. Jednak na miejscu rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Wszechotaczający brud i trudny do wytrzymania fetor. Fatalne warunki sanitarne. Niewyobrażalne tłumy, z którymi musisz się na co dzień mierzyć na ulicach. Żebracy i masa absurdów, o których nawet Ci się nie śniło. Zapraszam na serię filmów, w których pokażę Wam, jak wygląda prawdziwe życie w Indiach bez cenzury. Porannym pociągiem udajemy się do Bikaneru. Główny cel to świątynia szczurów, ale oprócz tego trzeba będzie się jeszcze powłóczyć po mieście, jest tam jakiś stary fort. Pociągi tutaj wyglądają właśnie w ten sposób. Większość wagonów to tak zwane sleepery, czyli właśnie leżanki. Bardzo mało jest wagonów z siedzeniami tradycyjnymi i co ciekawe, na te siedzenia są bilety dużo tańsze. To jest klasa tak zwana SL, Sleeper. To się różni od trzeciej klasy w zasadzie tylko tym, że w trzeciej klasie dostajemy dodatkowo pościel. A tutaj pościeli nie ma, więc trzeba sobie leżeć tak. I oni uwielbiają leżeć, spać, tu wszyscy dookoła śpią, jest pełno takich mumii, owijają całkowicie w koce razem z głową, no i jest po prostu tutaj wszędzie odgłos chrapania, wszyscy chrapią, okna są wyzamykane, bo jest im zimno, no i jest po prostu kupa smrodu w tym pociągu, jak już się wchodzi. Ale oprócz tego jedzie się całkiem komfortowo, można sobie poleżeć, czy się wyspać. Jak chodzi o bezpieczeństwo, no to raczej też nie ma co tutaj panikować, że ktoś nas ukradnie czy coś, plecak pod głowę. Niektórzy jakieś tam kłódki kupują, łańcuchy, ale moim zdaniem to jest bez sensu. Nigdy tego nie używałem i nic nie zginęło. Trzeba tylko zachować trochę czujności i tyle. Wreszcie pociąg się dotoczył, miał być na godzinę 12, jest już po 14. Więc tak to wygląda na tych kolejach indyjskich, niczym polskie PKP. Ale tu taka ciekawostka, stoi właśnie taki Orient Express, Maharadża Express to się nazywa. Jest to luksusowy pociąg indyjski. No i tutaj można sobie odbyć podróż jak jakiś angielski kolonista 200 lat temu. Czerwony dywan rozłożony dla pasażerów. No, czekają z kwiatami. No, wysiadają białasy bogate. Nie pokażę Wam przez okno, jak to wygląda w środku, bo okna są przyciemnione. Tylko zajrzałem, no to widać, że jest wyposażenie takie oryginalne, jakby sprzed 200 lat, drewniane meble i tak dalej. Byłem kiedyś w takim Orient Expressie w Polsce, który stał kilka lat na bocznicy, więc miałem okazję właśnie sobie pochodzić po takim pociągu. Maharadża Express to najbardziej luksusowy pociąg w Indiach o standardzie 5-gwiazdkowego hotelu. Został on uruchomiony w 2010 roku i kursuje na kilku trasach w północnych i centralnych Indiach. W
w okresie od października do kwietnia. Ceny biletów zaczynają się od 20 000 złotych za 4-dniową podróż. Ale jeżeli chcemy być zakwaterowani w kabinie prezydenckiej, podczas 7-dniowej podróży koszt wyniesie aż ponad 100 000 złotych za osobę. Ale w cenie mamy wyżywienie, napoje, alkohol i wycieczki z przewodnikiem w miejscach, w których zatrzymuje się pociąg. Kto bogatemu zabroni? No ale wracając do Bikaneru, miasto też słynie oczywiście z wielbłądów przede wszystkim. Jest tutaj jedyny instytut hodowli wielbłądów na świecie. No i widzę, że już sprzedają na dworcu mleko o wielbłądzie, więc to jest taki tutaj produkt lokalny. Ale jeszcze wam pokażę, co się dzieje tutaj. I tutaj dla pasażerów tego pociągu czeka orkiestra. Także na bogato, jak już się ktoś zdecyduje na coś takiego. Nawet jest fotograf. Nawet jakaś telewizja, czy to nie wiem, robią im film po prostu z takiej podróży. No ale można się poczuć jak gwiazda filmowa tutaj. Także ceremonia jakby co najmniej Kaczyński na miesięcznicę zajechał. A i każdy dostaje jeszcze w prezencie szal jedwabny. A widać, że sami emeryci. Się wydało, dlaczego pociąg 2 godziny nie mógł wjechać na stację, bo tu się odbywa szopka po prostu. Przyjechał Maharaja Express, wielkie wydarzenie, orkiestra wojskowa, jakieś cyrki, prezenty, kwiaty, czerwone dywany. I można wstrzymać cały ruch pociągów wtedy. A co? Niech się Amerykanie bawią. Zobaczcie, tuż po odjechaniu autobusu z gośćmi z Maharaja Express na peron wrócili żebracy, wrzucili naganiacze, tuktukowcy, a jeszcze pół godziny temu było tu czyściutko, nie było nikogo. Tak się robi PR. Tak to wygląda droga główna dojazdowa do stacji kolejowej. Typowy indyjski nieład. No i teraz pokażę wam, jak wygląda hotel nasz. Jest to plaza, to jest galeria handlowa, ekskluzywna, chyba jak na indyjskie warunki. Elegancka galeria handlowa, są tu różne sklepy spożywcze i z kranami, i komputerowe, i z telefonami. I tutaj jeszcze pokażę wam, jak wygląda galeria handlowa indyjska. Tu są różne sklepy, dużo jest nieczynnych, ale między tym jest sporo czynnych. Sklep jakiś z kasami, wagami. No i to jest właśnie elegancka, ekskluzywna galeria. Klatka schodowa prowadząca do hotelu. 3-gwiazdkowego zaznaczam. To wszystko tu wygląda, jakby było obrzygane i obeszczane. I wygląda to trochę jak w horrorze. Że szczerze powiem, to było najgorsze zameldowanie w Indiach. Trwało ponad pół godziny. Gościu w ogóle nic nie kumał. On nie umie chyba czytać, ani pisać też. Nie dało mu się wytłumaczyć, z jakiej strony zarezerwowałem pokój, że został on zapłacony. Ponad pół godziny tłumaczenia, wypełnienia tej księgi, wreszcie się udało. To kosztowało $20. Pokój jest duży, stary, ale duży. I mam wrażenie, że im gorsza mordownia, tym trudniej się zakwaterować jest w tym kraju. Cały tutaj tynk odpada, czyli łazienka u góry przecieka i po prostu tutaj będzie kapać. Oni tu też, zobaczcie, jak na przykład malują ścianę, to żeby na przykład odkręcić telewizor albo zakryć go folią, nie, po cholera. Jest cały zachlapany farbą, nie? I oto główny powód, dlaczego warto było się tyle tłuc do Bikaneru, znaczy czy warto, się zaraz okaże. Świątynia szczurów. Żyje tutaj ponad 20 000 szczurów. Szczury są uznawane za święte w hinduizmie, a szczególnie właśnie te. Wkoło świątyni było widać, że one sobie tu wszędzie hasają, więc jest ich tutaj sporo. Ponoć najwięcej wychodzi po zachodzie słońca, czyli za chwilę. I oczywiście jest jeden haczyk, no bo jak to w świątyni, trzeba chodzić boso. A jest tutaj dużo szczurzych odchodów, no i nie problem, żeby szczur wszedł na nogę. Niczego się nie boją, o.
Tutaj taki słodki szczurek sobie śpi. Według legendy bogini Karimata żyła w XVI wieku. Po śmierci jej syna poprosiła wyższego boga o przywrócenie go do życia. Jednak było już za późno, bo odrodził się już jako szczur. Bogini więc kazała zamienić się w szczura razem ze swoją rodziną i wyznawcami, po to aby więcej się już nie odradzać. Także ponoć między tymi szczurami biega gdzieś sama bogini. Łatwo ją zauważyć, bo jest koloru białego. Może uda się zobaczyć tego białego szczura. Ja tam się szczurów nie boję, ale dla kobiet jest to niesamowite przeżycie. No i trzeba uważać, żeby takiego szczura nie rozdeptać, bo jeżeli zabije się tu szczura, umyślnie bądź nieumyślnie, to trzeba fundować świątyni posążek ze złota lub srebra, odpowiadający wadze zabitego szczura. Tania przyjemność to nie jest na pewno, ale one się fajnie bawią, takie fajne szczurki. Jak ktoś był w sklepie zoologicznym i się nie boi szczurów, to i tu da radę. I czemu, nie wiem, tak się czepiają tych szczurów w Europie, mordują je, a one tu przecież sobie bardzo fajnie żyją, mają takie korytka, jedzenia im naprawdę nie brakuje. I ludzie tutaj składają dary właśnie w formie jedzenia dla szczurów. Więc no muszą sprzątać, bo by podłoga była pokryta wielocentymetrową warstwą, nie, tych odchodów. I jakoś niespecjalnie widzę, żeby tu się ktoś bał czy przejmował, ale w sumie szczurów dostatek jest wszędzie, w każdej restauracji, w domach, w hotelach, więc raczej w Indiach nikogo nie dziwi. Może jest ich tu z 20 000, ale chyba większość teraz śpi. I tutaj gołąb musi ze szczurami walczyć o pożywienie. No sama świątynia nie jest duża, w kilka minut obejść, ale podziwiać życie szczurów można tu godzinami. Nie jest to takie straszne, jak wszyscy malują. Spodziewałem się, że tu będą hordy szczurów, że będzie śmierdzieć. Często w zwykłym zoo na małpach śmierdzi dużo gorzej, jest więcej szczurów nawet niż tutaj. Więc naprawdę nie ma się czego bać, no chyba że ktoś akurat boi się i brzydzi szczurów, to wtedy fakt. Śmierdzi gorzej naprawdę na mieście z tych ludzkich fekaliów niż z tych szczurów. Szczury to bardzo czyste zwierzęta. Jedyne co tu śmierdzi to po prostu nadgniłe jedzenie, bo ludzie za dużo tego rzucają i szczury nie są w stanie tego przejeść. I przed samą świątynią są różne stragany. Jest tutaj jedzenie, bynajmniej nie wszystko jest dla szczurów, bo są słodkości dla ludzi. No a potem łażą szczury wszędzie. Więc raczej nie polecałbym w tym mieście nic jeść, bo one są wszędzie. No i w restauracji, po garach, po jedzeniu też łażą. Nikt ich stąd nie goni, no bo nie można, nie? Bo są one święte. A jest tutaj taki jeszcze krajobraz iście odpustowy, festynowy. No i tutaj na przykład mamy różne słodycze, a tam pod ladą paraszkują sobie szczury, nie? Bardzo ciekawie to wygląda. Takie rzeczy, jakie spotyka się tutaj, naprawdę tego nie zobaczymy nigdzie indziej. Czas wracać do Bikaneru pociągiem na Gapę, bo aby kupić bilet trzeba odstać bardzo długo w kolejce, wypełnić jakieś podanie. Nie mam na to czasu dzisiaj, ani już siły. Jest tu na przykład taki olbrzymi byk, on może rozdeptać szczura i co wtedy? Świątynia jest położona przy samych torach, dosłownie kilkanaście metrów od stacji kolejowej, Dashoka, więc można tutaj dojechać pociągiem. Chyba nawet nie byłoby tu się gdzie przespać, a nawet jakby było, to ja bym nie chciał, bo pewnie wszędzie łażą szczury. Do Bikaneru jest stąd 25 km i można sobie dojechać pociągiem, ewentualnie autobusem. I o dziwo stacja jest pusta, co się rzadko bardzo zdarza. No i tutaj jeszcze taka rada dla wszystkich, którzy się o cokolwiek pytają lokalsów. Nie można im za bardzo wierzyć w to, co mówią. Może mają dobre intencje, ale nie ma czegoś takiego, że Hindus jak czegoś nie wie, to powie, że nie wie. Tylko zawsze coś powie i niekoniecznie dobrze i można na tym źle wyjść, tak jak w tej chwili. O ile już sobie patrzyłem po mapie, autobus był 500 metrów od fortu. Zapytałem się tam pasażera siedzącego obok i powiedział, żeby jechać do samego końca i autobus staje pod samym fortem. I okazało się to kłamstwem, bo autobus wyjechał aż na koniec miasta i trzeba było brać tuk-tuka, który kosztował więcej niż sam bilet do tej świątyni szczurów na autobusowy na 30 km, żeby wrócić z powrotem do centrum. Tak samo jak zamawiacie jakieś jedzenie w knajpie, ja zawsze proszę bez cebuli, a później tak dostaję z cebulą i trzeba reklamować, żeby wymienili, zrobili kolejne danie. Jak ktoś ma tu jakieś diety
bezglutenowe czy inne wynalazki, to będzie miał duży problem, bo samo miasto nocą jakoś tam nie zachwyca. Po drodze z autobusu było widać kilka wesel, mimo że jest środa, środek tygodnia. Dziś, nie wiem, ma jakiś dzień weselny, bo tych ze 6 wesel było po drodze, namioty. Już to kiedyś pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz. Najlepszy napój indyjski, limka, cytrynowy. Tutaj Sprite się chowa. W Bikanerze znajduje się mała, ale dość niezwykła świątynia dżinijska z XV wieku. W odróżnieniu od pozostałych, które z reguły są w kolorze kamienia, z jakiego je zbudowano, ta jest zdobiona pięknymi freskami. Wiąże się z nią też pewna legenda. Ponoć do zaprawy murarskiej zamiast wody użyto tutaj 40 000 kilogramów masła. O religii dżinijskiej opowiadałem już w poprzednim filmie przy okazji wizyty w Rangkapurze, więc nie będę się tutaj powtarzać. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o tej niezwykłej religii, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Warto też powłóczyć się po Starym Mieście. Bikaner był kiedyś ważnym miastem na szlaku karawan wielbłądów. Czy tędy prowadził szlak z Indii do Azji Środkowej. Przechodzące karawany zostawiały tutaj pieniądze, stąd miasto się mocno rozwinęło kiedyś. Później to straciło na znaczeniu, no i się zrobiło dziadostwo, tak jak widać. Jest naprawdę szkoda tych pięknych domów. No w Polsce taka kamienica to chodziła za ogólnopolskiej klasy zabytek, a tutaj jest po prostu śmietniskiem, nie? No jest po prostu śmietniskiem. Na pewno mieszkał tu bardzo bogaty kupiec. No i okazalszą Hawelą w Bikanerze jest Rampulia Haveli. Jest właśnie tutaj zespół takich 3 budynków. Nie są udostępniane po prostu do zwiedzania w środku, a szkoda. No i to, szczerze powiem, spokojnie mogłoby być wpisane do UNESCO. Największym wydarzeniem w Bikanerze jest Festiwal Wielbłądów, odbywa się zawsze w styczniu i przyjeżdża tutaj 200 000 ludzi. Widać też, że jest to popularne miejsce sesji ślubnych. I tutaj już się odbywa 2, tam chyba kolejni czekają w kolejce. Nie mają tu zbyt wielu ładnych miejsc, które nie są zaświecone, więc w sumie się nie dziwię. A ten budynek ma 100 lat, dokładnie 100 lat, 1924 rok. Oj, nazwy wam nie powiem, bo jest długa i skomplikowana, ale to mi się wydaje, jakby to była królowa Wiktoria. Na dworcu w Bikanerze znajduje się też największy, najdłuższy w zasadzie, bo turban się wiąże z takiej szmaty, najdłuższy turban świata. I tutaj jest certyfikat Światowej Księgi Rekordów. Chusta, z której został zawiązany, mierzy 478,5 metra. Niestety jest za dość brudną szybą. W Bikanerze znajduje się też ciekawy fort zbudowany z czerwonego piaskowca, który w odróżnieniu od innych radżastańskich fortów nie jest położony na wzniesieniu. Fort pochodzi z XVI wieku i w jego wnętrzu znajduje się muzeum, do którego wstęp kosztuje 300 rupii plus 200 za kamerę. Ja jednak nie będę wchodził do środka, gdyż do zwiedzania jest udostępniona tylko jego niewielka część, a na dziedziniec fortu można wejść za darmo. A tutaj taki cyrk na ulicy. Dziewczynka chodzi po linie. No i zbierają pieniądze. No i dobra, i to jest dużo lepsze niż tradycyjne żebry, ale matka trochę wykorzystuje dziecko. Kiedyś wszystkie bramy miały właśnie takie kolce, ale to, że je pousuwano, pewnie, żeby nikt się nie nadział tuk-tukiem. Kiedyś do fortu prowadziło kilka bram, żeby trudniej go było zdobyć. W odróżnieniu od tych innych popularnych fortów Radżastanu jest tutaj mało ludzi. Jak widzicie, pusto, nie? Pomimo, że stało kilka autobusów przed fortem. Wczoraj właśnie tu odbywały się różne modły, a dzisiaj jest cisza, spokój. Duże to jest w sumie, nie? Potężny jest ten fort, ale właśnie, że można zwiedzać tylko niewielką część jego, więc szkoda. Wizyta w lokalnej cukierni, oni tu uwielbiają słodycze, jest tego więcej niż w restauracji. No i w sumie słodycze, ciastka są relatywnie drogie, bo jak na przykład jedno takie ciasteczko małe może kosztować 40 rupii, tak za 20 rupii jesteśmy w stanie zjeść danie śniadaniowe, którym się człowiek po prostu nasyci. I w odróżnieniu od polskich ciastek, gdzie ja mogę zjeść, nie wiem, kilka kawałków czy całą czekoladę na raz, tak tutaj wystarczy jedna taka kuleczka, której średnicy Raffaello, i ona jest po prostu tak sycąca, że kolejnej nie chce się jeść, naprawdę.
Kupiłem sobie takie ciastko kokosowe, kosztowało 40 rupii. Jest w takim też syropie słodkim. Jest to bardzo pyszne, naprawdę polecam. Jak na miasto wielbłądów przystało i trudno tutaj, żeby spotkać jednego z nich. Nadal są używane jako zwierzęta pociągowe, właśnie do takich dwukółek. No i jest tutaj ten Instytut Hodowli Wielbłądów, jedyny na świecie, państwowy. Można go też odwiedzić. Aczkolwiek czytałem komentarze, że wielbłądy są tam w dość nieciekawych warunkach przetrzymywane. Stąd nie chcę tego po prostu oglądać. Za dnia widać więcej niż nocą. Jedno z brudniejszych miast w Radżastanie. Bynajmniej nawet nie śmierdzi. No nie wiem, albo się już przyzwyczaiłem po prostu do tego smrodu i tego nie czuję. Jako że nie było już biletów na pociąg do Jaisalmeru, trzeba będzie pojechać autobusem. Oczekiwanie na autobus oczywiście umilają nam święte krowy. Bezpośrednia podróż do Jaisalmeru autobusem trwałaby z 10 godzin, a to za długo jak na moje nerwy. Postanowiłem więc zrobić stop na noc gdzieś w połowie trasy. Padło na miasteczko Pokhram. Jako że jedziemy już na pustynię Thar, krajobraz ulega diametralnym zmianom. Wszędzie pojawia się żółty piasek i robi się coraz bardziej jakby arabsko. Miasto Pokhram jest totalnie niekomercyjne i rzadko zaglądają tam biali turyści, ale znane jest z zupełnie innego powodu. Nieopodal miasta znajduje się indyjski poligon atomowy, gdzie od 1974 roku przeprowadzone są testy bomb jądrowych. Jechaliśmy do Pokhram. Tutaj nie ma żadnych hoteli na stronach rezerwacyjnych typu Booking, Agoda czy tak dalej, więc trzeba coś będzie znaleźć po prostu samemu. Jak na razie tutaj pierwszy rzut oka to mordownie są okropne, no ale nic, nie będzie wyjścia. Samo miasto ma już nieco inny klimat, takie zbliżone trochę do Arabii. Dużo chodzi tutaj właśnie ludzi w tych białych szatach, no ale jest przyjemniej, bo jest ciszej i spokojniej, jest mniej tych ludzi tutaj. Poza tym wszystko to samo, śmieci, smród, krowy i stragany. W mieście znajduje się też piękny fort, w którym znajduje się małe muzeum i elegancki hotel, w którym można przespać się jak indyjski Maharadża. W odróżnieniu od tego typu miejsc w innych turystycznych miastach Radżastanu, tutaj cena jest całkiem przystępna, więc mogłem sobie pozwolić na noc w tym miejscu i takie doświadczenie polecam serdecznie każdemu. Pokój najtańszy, jaki tutaj można wynająć, bo są jeszcze bardziej luksusowe, czyli wielkie łoże. Tutaj jest widok na fort, tylko no niestety jest już ciemno, więc za wiele nie będzie widać, ale tak to wygląda. Tutaj wszystkie wygody, klimatyzacja, jest normalny prysznic wreszcie, nawet jakieś przybory toaletowe, co też w Indiach jest rzadkością. No i dodatkowy pokój, jak to nazwał, pokój telewizyjny. To jest wszystko w takim starym stylu, tutaj stary drewniany sufit. Tutaj właśnie jakieś takie ornamenty, freski, to samo co było w pałacu właśnie. No telewizor raczej nie jest godny Maharadży, ale w sumie i tak go nikt nie będzie oglądał. Wygląda to całkiem fajnie. No niektórzy powiedzą, że to jest brudne i tak dalej, ale nie o to tutaj chodzi. Pierwszy raz w Indiach jest czajnik w pokoju. I jakaś herbata, nie? No i tutaj mamy jeszcze takie prywatne patio. No już niestety jest ciemno, a tu światła raczej nie ma. Jest nawet siatka od gołębi na górze, więc niestety nie da się wyjść, szkoda. Altanka, no wszystko pozakrywane, żeby wiadomo, nie właziły tu gołębie. I taki widok. I tutaj po prostu rozkładamy kocyk czy poduszki. Coś pięknego. I to wszystko za 40 dolców. No nie spodziewałem się. A co ciekawe, to w zasadzie niewiele tańsze były takie hotele standard mordownia, które wam pokazywałem w poprzednich filmach po prostu. Warto więc czasem zboczyć z utartego szlaku poza komercyjnymi miejscami, bo możemy się właśnie czy przespać, czy stołować w bardzo ciekawych miejscach dużo taniej niż w tych popularnych właśnie oklepanych turystycznych miejscówkach. Że fort ma jakąś wieżę widokową, że właśnie dużo tych fortów, pałaców przeszło w ręce prywatne. I albo rodziny, które to kiedyś miały, albo ktoś to właśnie kupił. I są dzisiaj hotele, w których można się przespać, czy właśnie takie stare hawele. I o ile w Europie, no też możemy się przespać w zamku, tym, że będzie to mocno drogie. A tutaj przespać się w takim forcie Maharadży niebywała atrakcja, no za śmieszne w sumie pieniądze. W forcie jest też mini muzeum, są jakieś stare sprzęty. We framugach okiennych są dziury do wrzucania pieniędzy i oni wyrzucają do środka hajs. Nie wiem po co, żeby może Maharadża spełnił ich jakieś życzenia. Im się płaci bilet, a tu jako, że się śpi w hotelu, to jest ono w cenie. Te eksponaty są widać bardzo stare i zakurzone.
To są właśnie oryginalne, ale na pewno nikt ich tutaj nie czyści. Jest też jakiś tutaj kubrak sułtana wraz z medalami jego. I w ogóle to muzeum wygląda, jakby było puszczone, jak tu by dawno nikogo nie było. Na wszystkim jest gruba warstwa kurzu, brudu, ale świeci się światło, więc tak to chyba ma tu wyglądać. Oni nie przykładają po prostu wagi do porządku. Aby było i będzie dobrze. A po co tam sprzątać? No i ten hotel ma status 4 gwiazdek. No jakieś tam włosy, kurz na tych meblach w pokoju. Tak jakby tam nikt nie nocował przez wiele miesięcy. Ale tak jak mówiłem, nie przejmujcie się tym, bo nieważne czy śpi się w mordowni za $4, czy w hotelu 4-gwiazdkowym, to nie ma znaczenia. I tak będzie brudno. Chyba że menadżer jest z Europy bądź ze Stanów. On wtedy trzyma po prostu porządek, dba o czystość, a jeżeli oni sami to ogarniają, tak efekt jest zawsze taki sam. I zobaczcie to. To jest jakaś serwerownia do kamer. Gołębie zrobiły sobie w środku gniazdo na serwerowni. Jeszcze to działa, ale nie wiem jak długo. Tu nigdzie nie pracują właśnie kobiety. No jeżeli faceci sprzątają hotele, to się nie ma co dziwić, że wszędzie jest syf. Jednak gdyby robiły to kobiety, może byłoby lepiej. Ja tak po prostu sam wiem po sobie, że facet pewnych rzeczy nie widzi i jemu to wystarcza jak jest. No a efekt jest jaki jest potem, nie? Dlatego apel do kobiet, nie zmuszajcie swoich facetów do sprzątania, bo pomimo, że posprząta, robi to z dobrej woli, z dobrego serca, ale nie zawsze mu to wyjdzie, bo po prostu facet pewnych rzeczy nie widzi. No i to jest cecha wrodzona, nie to, że robi to na złość czy na pierdol, tylko po prostu nie widzi. Żaden facet nie posprząta tak jak kobieta, no chyba że jest gejem. To jest wtedy inna sytuacja. Teraz to widać dopiero za dnia porządnie. Te siatki trochę tutaj niestety psują widok, no ale jest tutaj widok na dziedziniec. Coś tu w nocy chyba uskupało gołębia. Wczoraj nie było tutaj aż tylu piór. Zdarza się, dużo ich tutaj jest, więc może jakiś sokół jednego złowił. Że miejsce ma naprawdę potencjał niewykorzystany i w zasadzie nierozpromowany tutaj w żaden sposób, bo wylądowaliśmy tu przypadkiem. Tylko dlatego, że nie chciało nam się jechać po prostu 10 godzin do Jaisalmeru autobusem. To była świetna decyzja, więc polecam właśnie takie odkrywanie tych miejsc niekomercyjnych, bo można trafić właśnie na taką perełkę. Tutaj naprawdę mogłyby być ekskluzywne wesela, eventy. No i tak jak wspominałem wcześniej, nigdzie na świecie chyba nie prześpicie się tak tanio w zabytkowym forcie. Nie ma może tutaj luksusów, ale jest zajebiście, naprawdę, czuć ten klimat. Obok fortu jest też jezioro, które już prawie wyschło. No i oczywiście jest zaśmiecone mocno. Są tutaj gaty. Kiedyś pewnie tutaj prano, czerpano woda, a teraz jest kupa śmieci i chodzą tutaj dziki. Ale są bardzo przyjazne. No i generalnie ludzie tutaj są też bardzo przyjazni, każdy macha z daleka. Widać, że nieczęsto tu widzą białego turysta z zachodu. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek z Rajasthanu, który zaskakuje mnie coraz bardziej. Nie zapomnij oczywiście zasubskrybować kanału i zostawić łapkę i komentarz dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!